OpenAI wprowadziło przełomową funkcję tworzenia indywidualnych czatów GPT, do których możecie wgrać własną bazę wiedzy w postaci np. dokumentów, notatek PDF-ów czy książek. I wyobraź sobie, że jesteś np. marketingowcem i możesz wgrać całą swoją 20-letnią wiedzę zapisaną w notatkach, najbardziej użyteczne informacje z książek, czy np. notatki z konferencji, na których byłeś. Albo może jesteś nauczycielem i wgrywasz np. wszystkie swoje materiały dydaktyczne i tworzysz asystenta do pomocy w nauczaniu. Po to właśnie jest ten film, żeby Ci pokazać, jak zrobić to krok po kroku. Do tego, żeby stworzyć własnego czata GPT, potrzebujecie wersji płatnej ChatGPT 4. Następnie po lewej stronie przechodzimy sobie do zakładki Explore i tutaj u góry klikamy Create a GPT. I tutaj mamy dwupanelowy układ. Po lewej stronie mamy kreatora i w wersji prostszej możemy rozmawiać z czatem GPT, on będzie nam zadawał pytania, my będziemy odpowiadać i na tej podstawie będzie budowany nasz indywidualny czat GPT. I mamy także wersję zaawansowaną, Configure, i tutaj możemy konfigurować go za pomocą właśnie tutaj takich zakładek, wypełniając odpowiednie pola. I to, co najfajniejsze, to możecie się swobodnie przełączać w czasie budowania swojego czata GPT, czy w czasie późniejszej edycji tego czata GPT, bo możecie do niej wrócić i ją doskonalić. Możecie się przełączać między tymi zakładkami równolegle, korzystając z tego, co akurat jest dla Was wygodniejsze. Po prawej stronie mamy okno Preview i tutaj cały czas będziemy obserwować zmiany, które wprowadzamy z tej lewej strony i także tutaj mamy od razu opcję testowania naszego czata GPT i sprawdzania, jak dokładne i jak bliskie temu, co chcemy osiągnąć, są prompty i odpowiedzi czata GPT. To, co proponuję Wam, zacznijmy sobie od zakładki Create i tutaj po angielsku nasz czat GPT zadaje nam pytanie. Jeżeli tą rozmowę chcielibyście prowadzić po polsku, to wystarczy, że tutaj wpiszecie proszę pisz po polsku i tak jak widzicie, przeszliśmy już na język polski, będzie troszkę łatwiej i teraz musicie stworzyć personę, musicie opisać to, czym ma być ten nowo stworzony bot, czym ma się zajmować, w czym ma Wam pomagać. I mój bot ma być ekspertem od social mediów, stworzymy sobie takiego profesjonalnego bota, youtubera, który będzie mi pomagał z jednej mojej idei, z jednego mojego pomysłu tworzyć klikalne tytuły, opis filmu, a także cały skrypt do telepromptera, który sobie będę mógł wyświetlić. Czyli działaj jak ekspert od social mediów i profesjonalny youtuber. Chciałbym, żebyś pomógł mi tworzyć tytuły do moich filmów na YouTube'a, opisy umieszczane pod filmami, a także cały skrypt filmu, który wyświetlę na teleprompterze i który będę czytał. Klikamy Enter. Tak jak widzicie, to wszystko chwilkę trwa i tutaj po prawej stronie za chwilkę powinny być już pierwsze zmiany widoczne. Przede wszystkim zmieni się tytuł, być może też ChatGPT od razu zaproponuje nam ikonkę, a także powinny się pojawić pierwsze akcje dotyczące tego, co napisałem, czyli stwórz tytuł, pewnie stwórz opis i być może stwórz skrypt filmu. Niestety znowu ChatGPT przełączył się na język angielski. Możemy spróbować ponownie poprosić go, żeby pisał po polsku. Pewnie ta komenda zadziała. I tak jak widzicie, po prawej stronie tytuł już się zaktualizował. Mamy Social Media Expert and YouTuber. Po lewej stronie ChatGPT pyta się nas, czy zmienić na nazwę Video Content Creator. Możemy napisać tak lub nie. I także widzicie, że od razu ChatGPT zaczyna generować nasze profilowe zdjęcia. I tak jak widzicie, nazwa naszego bota się zaktualizowała. Dodana została taka ikonka. Pyta się nas chatbot, czy wszystko jest w porządku. Napiszmy tak. ChatGPT pyta się nas, jakiego typu treści będziemy tworzyć, jakiego typu filmy, po to, żeby lepiej dopasowywać odpowiedzi do naszych oczywiście promptów, do naszych zapytań. Możecie to oczywiście wypełnić i dzięki temu ChatGPT będzie radził sobie lepiej, a możecie przejść do następnego tematu. Powiedzmy, że to będą treści tutorialowe i poradnikowe. Teraz ChatGPT pisze, w jaki sposób ma być prowadzona nasza rozmowa właśnie w tym prawym okienku, w czasie, kiedy będziemy po prostu na przykład wymyślać tytuły i tak dalej. Czy ma to być bardziej formalne, czy takie codzienne, humorystyczne, a może w jakiś inny sposób. Napiszmy sobie, że to nie ma znaczenia. Oczywiście to, co po lewej stronie robimy, to tak zwane szlifowanie bota, czyli uczymy go, dajemy mu jak najwięcej informacji, dzięki którym, jeżeli będziemy dawać mu jakieś pytania, on będzie lepiej po prostu na nie odpowiadał. I
cały czas po prawej stronie możemy zadawać mu właśnie przykładowe prompty i sprawdzać, na ile to, co zrobiliśmy po tej lewej stronie w zakładce tej twórczej, nazwijmy to, na ile to jest dopasowane dobrze do tego, co chcemy uzyskać. No i tak jak widzicie, znowu ChatGPT pyta nas o różne rzeczy, ale to, co wam teraz proponuję, to przejść sobie do zakładki konfiguruj. I pamiętajcie o tym, że możecie swobodnie przeskakiwać między tymi dwoma zakładkami w zależności od tego, gdzie wam się wygodniej pracuje. W zakładce Configure możecie oczywiście zmieniać nazwę, możecie zmieniać opis, a także tutaj macie instrukcje. Klikamy sobie, powiększamy i dzięki temu możemy to wszystko edytować i dopasowywać do naszych potrzeb. Także tu jest troszkę łatwiej, nie musicie rozmawiać z czatem, możecie mu po prostu pisać tutaj własne instrukcje. Następnie mamy przykłady takich początkowych zapytań. Możemy szybko kliknąć i wybrać coś sobie z tego pola szybkiego wyboru tutaj po prawej stronie. Możemy to oczywiście zmieniać, edytować, usuwać. I kolejna rzecz, knowledge. Upload files, czyli opcja, dzięki której możecie czata GPT zasilić własną bazą wiedzy w formie PDF-ów, dokumentów czy własnych notatek, dzięki której po prostu czat GPT będzie mądrzejszy, będzie bardziej precyzyjnie odpowiadał na wasze pytania i według mnie jest to po prostu totalny game changer, jeżeli chodzi o korzystanie z OpenAI. I teraz po prawej stronie pokazuję wam moje notatki, które systematycznie staram się gromadzić przez ostatnie 2-3 lata. I to, co teraz muszę zrobić, żeby stworzyć własnego czata GPT, to postaram się go zasilić wiedzą właśnie z tych notatek. A więc przechodzę sobie na przykład do notatek o YouTubie, gdzie mam na przykład zwiększenie retencji widzów i mogę znaleźć sobie wszystkie notatki dotyczące tego, jak konstruować filmy po to, żeby na przykład zwiększyć retencję widzów. A więc tutaj widzę już pierwszą moją notatkę, czyli na przykład jak wykorzystać cliffhanger w filmach na YouTubie. Klikam sobie w coś takiego i tutaj mam oczywiście moją własną notatkę z filmu o Mr. Beast. Wystarczy, że klikam te 3 kropeczki, klikam eksport i tutaj zapisuję sobie tą notatkę jako PDF-a. Następną notatką, którą mógłbym wykorzystać, są haczyki przykuwające uwagę widza i są to haczyki zebrane przeze mnie z internetu i to oczywiście także eksportuję. No i mój czat GPT będzie mógł wykorzystać te haczyki po prostu po to, żeby tworzyć lepsze tytuły moich filmów. I ostatnio też kupiłem i zacząłem czytać książkę The Art of Business of Online Writing Nicolasa Cola, którą gorąco wam polecam i to także wrzucę sobie, ponieważ ta książka może pomóc czatowi GPT pisać po prostu lepsze treści moich filmów, lepsze skrypty. I to, co teraz robię, klikam upload, a następnie zaznaczam te 3 pliki i wgrywam sobie, tak jak widzicie, wszystko jest w PDF-ach, czyli mam 2 notatki, jedna o pisaniu tytułów, druga o tym, jak utrzymać większą retencję, a trzecia to jest książka na temat pisania online. Pod spodem mamy 3 opcje, czyli z czego ma korzystać jeszcze czat GPT oprócz tej naszej bazy wiedzy i informacji, które posiada. Może on oczywiście łączyć się z internetem, może generować obrazki, a także możemy włączyć kod interpretur. I teraz, jeżeli macie waszego chatbota wstępnie już ustawionego, skonfigurowanego, teraz możecie przejść do okienka preview, gdzie możecie przetestować, jak to, co zrobiliście, po prostu działa i ewentualnie nanieść jakieś poprawki. I teraz, żeby przetestować chatbota, jak on działa, czy poda na przykład 10 propozycji tytułów filmu opartych na tej bazie wiedzy, którą tutaj wgrałem. I teraz sprawdziłem, jak działa już ChatGPT. Tak jak widzicie, zadałem mu pytanie, podaj mi 10 tytułów na temat filmów, na temat najlepsze programy do montażu filmów. Dostałem odpowiedź. Ta odpowiedź jest OK, ale niestety ChatGPT nie skorzystał z tej bazy wiedzy, którą ja mu tutaj podpiąłem, dlatego musimy po prostu zmienić parę rzeczy w instrukcji. I to, co wymyśliłem, to tutaj wam wklejam, czyli jeżeli proszę cię o podanie tytułu filmu, to korzystaj z przykładów listy haczyków, które znajdują się w plikach, które wgrałem do twojej bazy wiedzy i na podstawie tych przykładów stwórz propozycję. I teraz zobaczymy, czy ta zmieniona instrukcja zmieni coś w generowanym prompcie. I tak jak widzicie, ChatGPT przeszukuje naszą bazę wiedzy,
także to zaczęło działać. No i oczywiście tytuły są dużo lepiej skonstruowane, są oparte na tym, co wgrałem w tych przykładowych plikach, no i według mnie to jest dużo lepsza odpowiedź od czata GPT. I w ten sposób działając oczywiście możecie doszlifować waszego chatbota, dzięki tym instrukcjom możecie zindywidualizować wasze odpowiedzi, dzięki którym po prostu te odpowiedzi, które będą generowane, będą po prostu dokładniej odpowiadać waszym potrzebom. Jeżeli macie skonfigurowanego waszego chatbota, po prawej stronie u góry klikamy sobie Save i możecie go opublikować wyłącznie tylko dla siebie. Możecie także za pomocą linka udostępniać go innym osobom, albo także możecie go upublicznić i będzie także opcja sprzedaży waszego chatbota w specjalnym sklepie, więc naprawdę bardzo fajna opcja. Załóżmy, że chciałbym, żeby to była tylko opcja dostępna dla mnie. Klikam Confirm. I teraz, gdy wrócicie na stronę główną czata GPT, to tutaj po lewej stronie pod spodem, pod czatem GPT macie dostępnego waszego bota, którego wcześniej ustawiliście. Możecie już zacząć z niego korzystać. Jeżeli jednak nie znacie czata GPT dobrze, to polecam wam poradnik, który w tym momencie wam się wyświetla. On w parę minut pozwoli wam nauczyć się i działać z czatem GPT jak profesjonalista.